Witam wszystkich w pierwszym filmie na kanale Buduj i Przetrwaj. Zobaczycie tutaj moje zmagania z grami typu survival, na którym głównie będę budował duże projekty zajmujących sporo czasu. Na pierwszy rzut leci gra Valheim. Myślę, że wiele osób może kojarzyć, Valheim był hitem w 2021 roku. Wciąż utrzymuje dobre wyniki. Dla tych co nie wiedzą, głównym celem gry jest pokonywanie bossów. A w trakcie przygotowań budujemy dom, zbieramy surowce, wytwarzamy lepszy ekwipunek. W Valheimie mam już przegrane całkiem sporo. Grałem z ekipą oraz sam. I to właśnie świat, na którym gram solo, będziecie mogli zobaczyć. Świat ten został stworzony w lutym 2021 roku. Oczywiście miałem kilka przerw od Valheima, ale teraz chciałbym zakończyć to, co wcześniej już zaplanowałem. Założeniem projektu jest zbudowanie ogromnego miasta lub tyle, na ile pozwolą moje FPS-y. Mamy już zbudowany mały zalążek, posiadamy już takie budynki jak magazyn, karczma, domy mieszkalne, mury, ale niestety większość struktur musi zostać wyburzona lub przejść generalny remont. W tym odcinku skupimy się na murach wewnętrznych wraz z wieżami i bramami. Najtrudniejszymi elementami będą tutaj wieże, przez to, że są zbudowane z kamienia, ogranicza nas stawianie ich na dużych wysokościach. Chciałbym dodać, że nie używam żadnego kopiowania itemów oraz to, że wszystkie przedmioty zdobywam samodzielnie. Jeżeli wspominam już o itemach, to dopowiem, jakie materiały będziemy wykorzystywać. Chodzi głównie o drewno, kamień i żelazo. Zdobywanie ich wiąże się z poświęceniem większości czasu nagrywania materiału, ale wy na szczęście nie będziecie musieli oglądać całego procesu. To koniec wstępu, a teraz przejdźmy do głównej części filmu. Zanim zaczniemy budowanie, będę musiał uzupełnić moje zasoby żelaza. Zostało mi naprawdę niewiele. Na szczęście znam lokacje pełnych krypt, więc to akurat pójdzie szybko. Przywiozłem i od razu przepaliłem żelazo w piecach. Teraz jak już mam wszystko, możemy przejść do budowania. Na początku zacząłem od wieży. Robiłem pierwsze dwa poziomy ścian 4x2. Do umocnienia konstrukcji na każdą pojedynczą ścianę użyłem dwóch filarów żelaznych. Jak się później okazało, wystarczył tylko jeden. Dwa czy więcej nie ma to większego znaczenia. Na szybko zrobiłem kamienną podłogę oraz klatkę schodową z kręconych schodów, tworząc przy tym spiralę. Tutaj ukończyłem pierwszy poziom wieży. Wysokość jest taka sama jak wysokość murów, przez to łatwo będzie się można poruszać z jednej strony na drugą. Po godzinie budowania nastąpiła pierwsza nieścisłość. Przy budowie konstrukcji zauważyłem, że kolor na poziomie pierwszym jest już na czerwono, więc chciałem jakoś temu zaradzić. Początkowy pomysł był taki, żeby użyć drewna i w środku żelaznych filarów, aby podtrzymywały wyższy poziom. Niestety to nie pomogło. Drugim pomysłem było użycie twardego drewna i wciśnięcie go wszędzie, gdzie się da. Jak już się domyślacie, nie zadziałało. Następne, na co wpadłem, to były żelazne filary połączone z kamiennymi. Tutaj była mała zmiana pod względem różnicy wytrzymałości na górze, lecz wydarzyła się straszna rzecz, w waszym przypadku za moment, w moim niestety nastąpiło trochę później. Po umocnieniu dolnego poziomu zacząłem budować wyższe piętro wraz z dachem. W końcu osiągnęliśmy planowaną wysokość. I w tym momencie myślałem, że budowa pierwszej wieży została osiągnięta. Niestety kiedy stawiałem blanki na murach, zobaczyłem, że źle postawiłem podstawę pierwszego piętra. Dlatego postanowiłem wyburzyć całą wieżę i postawić ją od nowa, z lepszą konstrukcją i niwelując przy tym zasoby cennego żelaza. Wróciłem już do stanu wieży przed zburzeniem. Zacząłem dokładać blanki, ale przeszkodził mi niespodziewany atak. Był to pierwszopoziomowy raid. Na szczęście na tym poziomie rozgrywki nie mógł mi zaszkodzić, zatem szybko sobie z nim poradziłem i wróciłem do budowania. Po ukończeniu wieży zabrałem się za mury. W tym akurat nie było problemów. Na środku zrobiłem wyrwę na bramę. Tutaj oprócz samej bramy chcę zrobić schody prowadzące na mury oraz małe pomieszczenie. Dokończyłem jak najszybciej całe pasmo muru, ale miałem problem z dobudowaniem blanków. Wymyśliłem małe wzmocnienie, mianowicie użyłem twardego drewna oraz kamiennych filarów. Powtórzyłem to samo po drugiej stronie. Niestety ulepszenia murów za dużo nie pomogło.
Prawdopodobnie twarde drewno nie zmienia nic w wytrzymałości, kiedy używamy kamiennych ścian. Różnica była dopiero, gdy użyłem kilku żelaznych filarów. Pozostało zrobić drugą wieżę i będziemy mieli pierwszy etap za sobą. Mając już doświadczenie, spodziewałem się szybkiego ukończenia, ale tym razem skończyło się żelazo, a ja na dodatek nie miałem odkrytych na mapie nowych krypt. Zatem żeglowałem po oceanie, szukając najbliższego bagna. Udało mi się odkryć kilka biomów bagiennych, ale niefortunnie większość była pusta. Tylko w jednym miejscu znalazłem pojedynczą kryptę. Chciałem jeszcze wspomnieć, że w trakcie nagrywania materiału wyszedł nowy update Ashlands, w którym dodano sporo nowej zawartości typu bronie, przeciwnicy, a co dla mnie najważniejsze, nowe budulce. Wracając do filmu, po długiej wędrówce znalazłem sporą ilość żelaza. Od razu zrobiłem już większe zapasy na następny raz. Na mapce możecie zobaczyć mniej więcej, jak daleko muszę żeglować po ten materiał. Mając żelazo, mogę dokończyć wieżę. Po zakończeniu zamierzam odbić to wszystko na drugą stronę. Do tego będę musiał zburzyć stare wersje wieży. Tutaj jest dobrze o tyle, że spora ilość materiałów była użyta do ich postawienia, więc nie będę musiał zbierać. I tak to wygląda po skończeniu. Teraz zajmę się bramą do koszar. Brama ta będzie złączona wraz z niewielkim posterunkiem. Wejście będzie jedynie od jednej strony, a w środku będą schody prowadzące do połączonego pomieszczenia. Dach posterunku zamierzam wykorzystać do połączenia z murami, dzięki temu będę mógł postawić balisty. A tak wygląda końcowy efekt. Pozostanie nam ostatnia rzecz, czyli brama do pałacu. Akurat ta brama będzie się składała z dwóch krat. Również będzie miała posterunek, tylko że większy. W połączonym pomieszczeniu na środku zbuduję wyrwę. Umieszczę ją dokładnie między dwoma przesłami krat. A z dachu, tak jak w poprzednim przypadku, wykorzystam do murów. Z budowania byłoby na tyle. Zrobiłem jeszcze kilka poprawek, aby wszystko było w miarę równe i symetryczne. Zatem mamy gotową fortyfikację do zamku zewnętrznego. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wygląda to słabo, ale myślę, że zmienimy to później, dodając detale, czyli na przykład wyposażenie do wież czy większe szczegóły murów. W ten sposób zbliżamy się do końca odcinka. Następnym zajmę się przerabianiem budynków w zamku. Obszar budowania podzielę na 4 części. Nie jestem pewien, ile zajmie mi czasu każdy z nich, ale postaram się zrobić przynajmniej 2. Oprócz tego będę musiał zdobyć nowe wyposażenie i ubić 6 bossa. Plus wyruszę w podróż do ognistej krainy, aby pozyskać nowe przedmioty.
Akurat wiem, gdzie się dokładnie udać. Odkryłem to jeszcze przed update'em. Zatem to koniec tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie, możecie zostawić komentarz, co wy byście zmienili lub zbudowali. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji oraz lajka. Do zobaczenia już w kolejnym materiale. Trzymajcie się.